Hej, tu Rafał z szukającprzygody.pl. Zapraszam Was dzisiaj do Walencji. Jedziemy z całą rodziną trochę odpocząć. Jesteśmy właśnie w drugim domu rodzinnym Christine, który stoi w tym momencie pusty. Nikt tutaj nie mieszka, jest tylko caterker, który zajmuje się domem. No my tutaj od czasu do czasu przyjeżdżamy. Ten dom jest położony jakieś 10 km od naszej lokalizacji w Dumaguete. To jest bardzo duży budynek, zresztą jak możecie teraz zobaczyć. Dwupiętrowy, a w zasadzie to trzypiętrowy, bo tam jeszcze jest piętro pod spodem. Ale na razie Wam tego budynku nie będę pokazywał, bo chcę Wam pokazać coś, co tutaj jest obok. Coś fajnego, bo brat Christine wybudował takie baseny do wynajęcia. Na Filipinach to jest bardzo, bardzo modne. To znaczy chodzi o to, że no ludzie, którzy nie mają dostępu do plaży albo nie chcą im się jechać na plażę, przyjeżdżają w takie miejsce, płacą tam jakieś parę złotych wejściówki i korzystają z basenów. Oczywiście nie przeraźcie się tym, że woda jest zielona, bo jest naprawdę mega zielona, a to tylko przez to, że teraz akurat nie używają chloru i też nie czyścili tego basenu, no bo nie ma takiego, nie ma najmniejszego sensu w tym momencie, no bo jest zakaz kąpieli w takich basenach, takie miejsca muszą być zamknięte. No my przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak to teraz wygląda. No, także dopiero jak pozwolą to otworzyć, to oni opróżnią ten basen, wyczyszczą go, tak samo jak ten drugi dla dzieci i dopiero wtedy będzie można się kąpać. Tutaj wejściówka bodajże kosztuje 50 peso za osobę bez limitu czasu, czyli 50 peso za osobę to jest jakieś 3,50 za cały dzień. Oczywiście normalnie tutaj są stoliki porozstawiane, więc stolik jest w cenie. Jest jeszcze taki mini bar zrobiony, to Wam pokażę tutaj, na razie jest zasłonięty. Czyli można sobie kupić normalnie alkohol, coś chyba do jedzenia też nawet. No i się cieszyć basenem. Fajne miejsce, bo tutaj nie jest tłoczno. O, widzę, że coś nowego zrobił. Rybki szczęścia, jak ja to nazywam. Całkiem niezłe okazy. No, nieźle to wygląda. No, ale przejdźmy się tam dalej. To było otwarte już rok temu i z tego co wiem, naprawdę sporo ludzi tutaj przychodziło. Tutaj oczywiście jakiś zestaw jest muzyczny. Teraz wybudowany domek na drzewie. Tam jak widzicie jest Christine z Emilią. Ale coś Wam chciałem jeszcze bardzo fajnego pokazać. Zobaczcie na tego jeepa z II wojny światowej. W zasadzie to, co po nim zostało. Oni go zostawili tutaj specjalnie jako taki, nie wiem, zabytek. Akurat teraz jest dużo liści na nim, ale jaka masakra. No, chyba nie ma oryginalnego przebiegu, ale niezła historia tu stoi. To jest podobno dziadka babci Christine, czy coś takiego, że on był właścicielem tego auta, ale później nikt z tego nie korzystał. Słuchajcie, silnik nawet oryginalny jest. Opony pewnie już rozleciały się, ale naprawdę nieźle to wygląda. Wiem, że parę osób chciało nawet kupić tego jeepa. Podejrzewam, że nie żeby odrestaurować, ale żeby coś właśnie gdzieś go, powiedzmy, doprowadzić do jakiegoś takiego bardziej normalnego stanu i postawić. No ale oni się nie zgodzili. No bo to jest jednak jakby pamiątka rodzinna. Ale naprawdę nieźle wygląda. Nie wiem, czy mogę tutaj otworzyć. A nie. Ale cyrk. Nie wiem nawet, co to jest za silnik. Jeżeli ktoś z Was zna na tym lepiej, to niech mi napisze, co to jest dokładnie za model. Bo ja totalnie się na tym nie znam. Ale wiem, że to mi się podoba. No nic, lecimy dalej. No, ja zostawiłem Christine jeszcze i idę do 7-Eleven na śniadanie. Niestety wyjechaliśmy tak wcześnie rano, bo chyba przed 7, że to jest za wczesna pora dla mnie, żeby jeść śniadanie. Filipińczycy jedzą bardzo wcześnie śniadanie, przynajmniej moja rodzina. No a ja no nie ma możliwości, żeby o 7 rano, żebym coś zjadł, może kawy się napił najchętniej. Więc teraz już jest po godzinie 8, a spokojnie
spokojnie, akurat zgłodniałem, przejdę się do 7-Eleven, tam zawsze mają jakieś hot dogi albo coś, jakieś pączki albo cokolwiek innego, co mogę kupić, no i wracam. Całe szczęście 7-Eleven od tego budynku jest, znaczy ten budynek jest ogólnie w samym praktycznie centrum Walencji, więc do 7-Eleven mamy 2 minuty drogi, na nogach można iść spokojnie, więc widzimy się za chwilę. Skoro jesteśmy w Walencji, w ogrodzie, pewnie na wcześniejszym filmiku może zwróciliście uwagę, że jest tu taki nietypowy owoc. Nazywa się makopa. Ja to poznałem 2 lata temu, chyba jak byłem tutaj pierwszy czy drugi raz w Walencji. Wtedy akurat były te owoce. Makopa, a po angielsku to jest rose apple, czyli różowe jabłko. Rose, no nie wiem, czy to jest od róży, czy to jest od koloru. Tak czy inaczej, owoc wygląda tak. Jest dziwny, bo z tym historia jest w ogóle też dziwna. Rozmawiałem z ciocią Krystyn przed momentem i jak zwróciliście uwagę, to drzewo jest tutaj, to nie jest jedno drzewo, które tutaj akurat w tym ogrodzie jest. Ona też ma tych drzew posadzonych kilka na różnych działkach. I ona sama mi powiedziała, że dawno, dawno temu, jak ona jeszcze była bardzo młoda, to żona francuskiego ambasadora dała jej nasiona czy krzewy jakieś małe i ona to zaczęła sadzić tutaj, ponieważ ten owoc jest bardzo zdrowy. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale akurat ten francuski ambasador, on uwielbiał ten owoc i dlatego oni to tutaj zaczęli przywozić i zaczęli to sadzić, żeby on miał codziennie na śniadanie. I podobno on to jadł codziennie na śniadanie. I ja, słuchajcie, też zrobiłem jakiś taki mały research w internecie i się okazuje, że ten owoc jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowy. Przed momentem nawet siedzieliśmy z ciocią, z Krystyn i ja czytałem artykuły na ten temat, no i wychodzi, że jest naprawdę bardzo bogaty w witaminę C, wszystkie inne tam składniki, no oczywiście tego, słuchajcie, tego jest multum tak naprawdę, no to trzeba by sobie już zrobić research na ten temat i poszukać tego w internecie. Ale też, co jest bardzo ważne, jest dla cukrzyków, jest bardzo dobrym owocem. Nie wiem dlaczego, pewnie ma jakieś tam swoje składniki. No słuchajcie, no zawsze na każdym kroku tutaj coś znajduję nowego. Zresztą, słuchajcie, otwórzmy go. O, jest bardzo miękki w sumie. Ten jest bardzo dojrzały. Chcę go otworzyć, nie chcę go... O! Tak to mniej więcej w środku wygląda. Pestka. Dobra, ale jedzmy. Słuchajcie, ten jest naprawdę bardzo dojrzały i powiem wam, że smakuje jak takie jabłko, gruszka. Coś na tej zasadzie, takie połączenie jabłka i gruszki, ale bardzo fajne, takie, to jest bardzo bardzo wodnisty.
Chłodnisty, no to po prostu zawiera dużą ilość wody w sobie. O, tu są akurat mrówki jeszcze schowane, więc mrówki chyba też to lubią. Cały czas coś nowego. Słuchajcie, my już wróciliśmy do domu Agatę. Emilia poszła spać, więc nie będę was zanudzał. A ja po sobie poszedłem na górę, na nasz rooftop zobaczyć, co tutaj się dzieje z moimi warzywami. Jak widzicie, ostatnio padało w nocy, dlatego to są jeszcze kałuże. Wszystko jeszcze nie wyschło do końca, bo teraz tu jest akurat cień. Ale zobaczcie, co się dzieje z moim warzywniakiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to wszystko, co tutaj wyrosło, to jest to, co chyba miesiąc temu, czy nawet nie cały miesiąc temu, sadziłem nasiona. I to, co zresztą z wami nagrywałem odcinek. Więc to są wszystko papryczki chili. Tutaj macie w kolejnej rzędzie, to są wszystko pomidory koktajlowe. Tutaj znowu są chili. Tutaj też są chili, to są 3 różne rodzaje chili. A tutaj mamy normalne pomidory, które już tak rosną, chyba trochę zdychają. Muszę to podlać, bo widzę, że już tam mają sucho. No i tutaj jest jeszcze kolejne sadzonki, też różnego rodzaju chili. I co najciekawsze, słuchajcie, tutaj zrobiłem nowe sadzonki, znaczy nie sadzonki, nowe nasiona. I teraz będą tak, ostre papryczki i papryka. A tutaj są jeszcze jakieś takie, co sobie wcześniej siałem. Też papryczki, ale słodkie. Takie małe. No zobaczymy, czy wyrosną, bo na razie nie rosną, ale tutaj widzę, że coś się dzieje. W sumie to najbardziej mi zależy na tych ostrych papryczkach, bo nigdy ich nie hodowałem tutaj, ale może się uda. No, ale słuchajcie, jestem mega zadowolony, bo to rośnie. I to naprawdę bardzo szybko rośnie. Słuchajcie, skoro mam was jeszcze tutaj i oglądacie ten filmik, powiedzcie mi jedną rzecz, bo ja się na tym totalnie nie znam. To jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę mam swój ogródek warzywny. Ale chodzi mi o to, że mianowicie, jeżeli mam takie, jak widzicie tutaj, pomidory koktajlowe, no i tutaj jest oczywiście pojedynczy pomidor, tam jest też pojedynczy, ale tutaj są 4 w kupie. Czy już jeżeli one mają taką, powiedzmy, wysokość, czy jakieś, nie wiem, 20 cm, czy to jeszcze mam rozsadzać je, bo nie znam się na tym totalnie. Tutaj też mi rosną 2 akurat, więc nie wiem po prostu, co zrobić z tym dalej. Czy to się opłaca rozsadzać do poszczególnych doniczek, czy już po prostu zostawić lepiej tak, jak jest, niech one sobie żyją. Dajcie mi znać w komentarzach, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo interesujące dla mnie, a naprawdę miałbym ochotę zjeść takie pomidorki koktajlowe tutaj na Filipinach, bo ich nie można tutaj dostać, przynajmniej ja nigdy nie mogłem ich znaleźć. No i teraz tak, jeszcze zostało mi podlać warzywniak. Jest około godziny 12 w południe w niedzielę, więc mam tylko to do zrobienia i resztę dnia spędzam z rodziną, czyli z Krystyną, z Emilią. Krystyna się teraz położyła, na dżemkę, Emilia też śpi, więc ja mam czas, żeby podlać warzywniak. No i sobie chwilę odpocząć w hamaku, jak zresztą widzicie. Hamak na Filipinach to jest normalne, każdy musi mieć hamak, pamiętajcie o tym. Nie ma sensu kupowania specjalnie przewożenia hamaków z Polski, bo tutaj wszędzie praktycznie hamaki takie podstawowe dostaniecie. Takie lepsze no to trzeba już gdzieś poszukać po sklepach z moskitierą. No ale jest duży wybór tego, no bo każdy lubi hamaki na Filipinach. No nic, no słuchajcie, ja się z wami żegnam. Życzę wam udanej niedzieli albo poniedziałku. Nie wiem, kiedy ten film tak naprawdę zostanie zedytowany. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu mi się uda i go dzisiaj wieczorem zobaczycie, byłoby fajnie. No i nic, widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie za parę dni. Pozdrawiam was serdecznie, pa!